nowy Vitodens 100. Hit czy kit? Co nam się zmieniło, a co pozostało stare? Chciałoby się rzec, że się w zasadzie wszystko zmieniło w nowej setce. Ale zaczniemy od początku, czyli od tego, co widać. Obudowa jest taka sama jak w Vitodensie 200, w Vitodensie 0,50. Wszystkie teraz mają jeden design. Perłowy, biały. Dostęp do obudowy do środka za pomocą po prostu klików, które od spodu naciskamy śrubokrętem. Czarny wyświetlacz. Manometr na dole i manometr cyfrowy w środku. Więc tak to wygląda już teraz. Już nie ma białego regulatora. Co się w zasadzie zmieniło poza wyglądem? Cała elektronika jest przeprojektowana. Jest to nowa platforma E3 od Wiessmana, więc cała wiedza o regulatorach z poprzedniej serii już idzie niestety do kosza. Natomiast dzięki temu można było zaimplementować nowe rozwiązania. I tak, w końcu Wiessman po ponad 10 latach przerwy ma już elektroniczny czujnik ciśnienia w kotle, także możemy sobie sprawdzić ciśnienie bezpośrednio na wyświetlaczu, jak i na manometrze, który powinien być zamontowany od spodu. Obsługa tego wyświetlacza wydaje się być całkiem prosta, bo z poziomu użytkownika zmieniamy albo temperaturę na grzejnikach, czy na ogrzewaniu generalnie, temperaturę ciepłej wody. Możemy właśnie podejrzeć sobie ciśnienie, które jest obecnie w instalacji. I tu jest tak zwany tryb Eco. Gdy on jest wyłączony, to kocioł po prostu stara się cały czas być podgrzany, żeby szybciej po prostu ciepła woda była dostępna, jeżeli to jest kocioł dwufunkcyjny, czyli przepływowy. Więc ekran jest zupełnie inny. Podstawowa obsługa faktycznie według mnie jest bardzo prosta, natomiast zmiana jakichś wewnętrznych ustawień, tych bardziej zaawansowanych, z poziomu tego wyświetlacza, jak dla mnie to bez instrukcji się nie obejdzie. Natomiast przez to, że w tej chwili wszystkie kotły Vitodens każdej serii, od 0,50 poprzez setkę do 200, mają w standardzie komunikację z internetem poprzez Wi-Fi, to możemy te ustawienia bardziej zaawansowane sobie przestawiać przez aplikację telefonu. Także klient, czyli Ty, masz możliwość ustawienia sobie tego przez aplikację na telefonie. Więc jeżeli możesz obsługiwać telefon, to jak najbardziej jest to wygodne urządzenie w obsłudze i nie potrzeba większego ekranu. Natomiast jeżeli ktoś woli wszystko sobie zrobić na kotle, to na pewno ta setka będzie mniej przyjemna w obsłudze niż na przykład seria 200, gdzie jest duży wyświetlacz kolorowy, na którym łatwo i przyjemnie się wszystko ustawia. Więc tak to wygląda z zewnątrz i to są podstawowe jakby różnice z zewnątrz. Otworzymy sobie go i zajrzymy, co się zmieniło w środku. Obudowę otwieramy jakimkolwiek śrubokrętem od spodu. To są takie dwa miejsca, nawet jeszcze tu na kotle została instrukcja, jak należy to przeprowadzić. Najpierw jedną stronę, później drugą stronę. Lekko do siebie, do góry. Trzeba trochę siły użyć, można tak raz w lewo, raz w prawo. I mamy otwarty kocioł. W środku, co ciekawe, mamy matę wygłuszającą, przez co kocioł jest naprawdę cichy, prawie go nie słychać w trakcie pracy, tylko w zasadzie jak jest na mocy maksymalnej. Jeszcze jedna rzecz, jak już jesteśmy przy otwieraniu obudowy. Od spodu mamy wyłącznik główny kotła, on znajduje się w tym miejscu. Zanim przejdziemy do rozbiórki, trzeba go wyłączyć. I tak, w zasadzie zmieniło nam się prawie wszystko, jeżeli chodzi o serię 100. Jedynie co pozostało stare z poprzedniej serii, to jest taka sama pompa elektroniczna, jak była wcześniej. Natomiast tak, czujnik przepływu, zawór przełączający pomiędzy centralnym a ciepłą wodą, blok gazowy, to wszystko się zmieniło. Co to oznacza dla Ciebie, kliencie?
Teraz już w serii 100 kotłów Wiessmana mamy sondę lambda do regulacji spalania. W poprzednich modelach po prostu kocioł na sztywno miał ustawiony stosunek jakby powietrza do paliwa i było to po prostu niezmienne w zależności od warunków atmosferycznych, czy wysokości, czy rodzaju gazu. Tutaj już kocioł mierzy drugą elektrodą specjalnie, jaki jest stosunek, raczej nadmiar albo niedomiar powietrza i reguluje po prostu proces spalania. Więc powinien być na pewno ekonomiczniejszy i bardziej odporny na jakieś zmiany w kaloryczności gazu. Dlatego teraz już mamy dwie elektrody, a nie jedną. Mamy też osobno element zapłonowy. Za to skomasowaniu uległ blok gazowy. Kiedyś mieliśmy tutaj osobno wentylator, osobno armaturę gazową. W tej chwili mamy taki zaawansowany blok gazowy, w którym zarówno jest wentylator zintegrowany, jak i armatura gazowa. Natomiast sposób dostarczania gazu jest bardziej zaawansowany niż w Vitodensie 100, bo mamy silnik krokowy, który reguluje odpowiednio ilość przepływu gazu. Na pewno jest to bardziej precyzyjne w regulacji spalania urządzenie w tej chwili. Plus jest taki, że jest to jedno urządzenie, więc jak się jakby przyszło do wymiany, to będzie ono tańsze niż dwa osobno. Minus jest taki, jeżeli cokolwiek się stąd zepsuje, trzeba wymieniać całość. Ale to jest we wszystkich Vitodensach w tej chwili od 0,50 do 100. Tutaj jedynie w porównaniu do 200 nie ma czujnika przepływu powietrza, tak zwanego czujnika masowego przepływu powietrza. To jest w Vitodensie tylko 200. Przez to ten kocioł ma trochę większą moc minimalną. Tutaj mamy od 3,2 kW do 32 w tej maksymalnej wersji, w tej największej jakby, a w zasadzie nieograniczonej elektronicznie, bo to są cała seria kotłów domowych ma taką samą moc, tylko ta moc jest ograniczona elektronicznie w zależności za który model zapłacimy, za który model mocowy zapłacimy. Natomiast wracając do tego braku czujnika powietrza, przez to ten kocioł nie ma 1,9 mocy minimalnej, tylko 3,2. Taka mała moc minimalna i tak już jest mniejsza niż w poprzedniej serii o 2 razy, czyli ta modulacja jest bardziej elastyczna niż wcześniej, ale po prostu w Vitodensie 200 jest jeszcze lepiej. Ale tutaj już jest według mnie bardzo dobrze. Czyli tak, blok gazowy się zmienił, doszła nam elektroda jonizacyjna, czyli sonda lambda. Pompa pozostała taka sama, inny czujnik przepływu, myślę, że równoważny z tym, co było wcześniej. Zmienił się silnik krokowy, ale to dla końcowego użytkownika nie ma znaczenia. Więc każdy z elementów głównych uległ usprawnieniu. Poza w zasadzie komorą spalania, która pozostała prawie w niezmienionej formie już od 20 lat i nic się tutaj wielkiego nie zmienia. Jedynie co to mamy inny czujnik temperatury, stał się on podwójny i jakby nie ma... Kiedyś tutaj było jeszcze jeden taki zabezpieczenie termiczne tak zwane, czyli jakby kocioł po prostu nie miał wody albo pompa przestała pracować, to zabezpieczał przed przegrzaniem. Natomiast teraz jest jakby podwójny taki czujnik elektroniczny i spełnia on tą samą funkcję, a jest jeden komponent, więc z korzyścią dla klienta, bo w razie czego jest tylko jeden element, który trzeba posiadać. Wymiennik płytowy pozostał w zasadzie taki sam, tylko po prostu płyta główna, wodna, uległa przemodelowaniu. Wydaje mi się, że dostęp będzie przyjemniejszy niż w poprzedniej serii. Tutaj właśnie widać wyłącznik główny i listwę przyłączeniową zewnętrznych komponentów. Czujnik temperatury zewnętrznej, czujnik temperatury zbiornika, jeżeli byłby to kocioł ze zbiornikiem, i komunikacja wiessmanowska jest chyba tu albo tu. Będzie dodany ten opis tej kostki. I jeszcze rozszerzenie tak zwane Open Term, czyli uniwersalne sterowanie. Ale to już wszystko było w poprzedniej serii. Co do mózgu naszego kotła, w tej chwili wszystkie kotły Wiessmana pracują na tej samej jakby platformie elektronicznej i ten kocioł w zasadzie ma funkcjonalność Wiessmana Vitodensa 200 sprzed jakichś 7 lat. Można sterować nimi nie tylko jednym obiegiem grzewczym, ale już 2.
Kiedyś to było tylko dostępne w serii 200. Można mieć zamontowaną i jakby skonfigurowaną regulację pogodową już taką, jaka była w serii 200 i jest obecnie w serii 200. Bardziej zaawansowana niż ta jakby kadłubkowa wersja, która była dotychczas w wersji 100. Także jest to na pewno na duży plus. No i tak jak wspomniałem, komunikacja Wi-Fi umożliwia nam sterowanie tym kotłem przez telefon z każdego miejsca na świecie. Ten kod QR będzie potrzebny Ci do zarejestrowania i do aktywacji Twojej aplikacji do sterowania kotłem. Jeżeli go serwisant przy uruchomieniu nie przekleił gdzieś na bok kotła, to tutaj zawsze jest jedna naklejka, z której można skorzystać. Główne zmiany mamy już za sobą. Teraz przejdziemy do takiego krótkiego podsumowania i do podstawowych rzeczy związanych z obsługą tego kotła, które mogą Ci się przydać. Jedna jedyna rzecz, która w środku może Ciebie jako klienta interesować. Jeżeli udałoby Ci się za duże ciśnienie napełnić do instalacji, w środku, w tym miejscu znajduje się zawór bezpieczeństwa, który można ręcznie użyć, przekręcić, żeby spuścić nadmiar wody. On jest ustawiony fabrycznie na 3 bary, więc kocioł, nawet jeżeli Ty mu nie odpuścisz tego nadmiaru wody, to sam się go pozbędzie. Ale jeżeli byś chciał ręcznie się tej wody pozbyć, to można to zrobić w bardzo prosty sposób, przekręcając kółeczko zaworu bezpieczeństwa. I wtedy woda powinna wylecieć nam do kanalizacji, bo też to wszystko jest razem ze sobą połączone. Podstawowe rzeczy związane z obsługą. W kotle dwufunkcyjnym, czyli przepływowym, od spodu będzie niebieskie pokrętło do uzupełniania wody. Ono znajduje się tutaj, też będzie tutaj obok zdjęcie tego pokrętła. Ja zawsze sugeruję klientom, żeby napełniać instalację na około 1,5 bara. Więc już tyle powinno nam wystarczyć. Także wodę pilnujemy, żeby nam nie spadło poniżej ręki, bo wtedy narażamy się na to, że kocioł może się nam za późno wyłączyć w trakcie przegrzania, a jeżeli tej wody byłoby po prostu zero, on dalej będzie niestety pracować, bo czujnik ciśnienia nie wyłącza kotła, ale już niedobór wody może nam spowodować zatarcie pompy. Więc to jest jedna rzecz z obsługi kotła. Kolejną rzeczą, która może Ci się przydać, to zmiana nastaw. Tak jak wspomniałem, tutaj takie 3 fale to jest symbol ogrzewania. Jeżeli byłyby 2 obiegi grzewcze, to byłyby 2 takie symbole, każdy z numerem 1 albo 2. Temperaturę po prostu zmieniamy plusem i minusem. Tu jest stałotemperaturowy regulator, więc to jest temperatura bezpośrednia obiegu grzewczego, czyli grzejników, ile jest na grzejnikach. Od 20 do aż 82. Takiej wysokiej wartości bym nie sugerował w ustawianiach, ale jeżeli byłaby potrzeba, bo byłyby trzaskające mrozy, można aż na 82 stopnie ustawić. Także zmieniamy, przytrzymując albo dotykając strzałek góra-dół, natomiast zmianę wartości potwierdzamy przyciskiem OK. Tak samo będzie w przypadku ciepłej wody użytkowej. Tutaj zakres jest od 30 do 60. Ciśnienie w instalacji możemy tylko podejrzeć. Uzupełniamy, tak jak wspomniałem wcześniej, z niebieskim zaworkiem od spodu, jeżeli to jest kocioł dwufunkcyjny. Jeżeli to jest jednofunkcyjny, no to musimy szukać elastycznego przewodu albo zaworu dopełniającego, który nam zamontował instalator. Ale to już w zależności od wykonania, bo nie jest to standardowe. Tryb komfort, a w zasadzie tryb eco, czyli utrzymanie wygrzania tego wymiennika pierwotnego, czyli komory spalania, żeby szybciej była ciepła woda dostępna. I to byłoby wszystko z podstawowej obsługi. Dwie jeszcze rzeczy, które mogą Ci się przydać, to deblokada usterki.
Jeżeli kocioł wpadnie w usterkę, to sobie możemy teraz zasymulować. I tryb kominiarza, czyli tryb kontrolny, kocioł idzie na pełną moc, dopóki nie przegrzeje się, czyli do 86 stopni. My sobie włączymy ten tryb kontrolny po to, żeby on chciał nam się odpalić. Wpadnie nam w usterkę, bo mamy zakręcony gaz i pokażę Ci, jak zdeblokować ewentualną usterkę i jak podejrzeć kod usterki, żeby móc go łatwiej później podać swojemu serwisantowi. On teraz spróbuje się włączyć, ale mu się nie udało, więc zgłasza usterkę. Ja sobie wyjdę z trybu kontrolnego, czyli tego mrugającego, to jest symbolizowane mruganiem temperatury i będziesz mieć czerwony trójkąt z wykrzyknikiem symbolizujący usterkę. My możemy sobie wejść jakby w ten trójkąt, czyli wybrać go i wtedy nam się pokaże kod usterki, który warto chociażby zapisać, żeby móc później podać swojemu serwisantowi, który nam na podstawie tego kodu może coś więcej podpowiedzieć albo łatwiej mu będzie zdiagnozować usterkę. Tak, my musimy wymusić tą usterkę, żebyśmy mogli go zresetować, czyli trzykrotnie musi mi się nie udać odpalić. Teraz mamy kocioł w usterce. Symbol blokady palnika, czyli że kocioł sam nie wróci do pracy, to jest CL. Oznacza, że trzeba go clear, czyli usunąć, czyli wyczyścić usterkę. Aby tą usterkę skasować, trzeba przytrzymać strzałki góra i dół. Tutaj pod nimi też jest wskazówka. Są one połączone kreską i pod nimi jest kłódka z płomieniem. I to symbolizuje, że jest to właśnie deblokada palnika. To jest ciekawe. O, czyli trzeba krócej chyba. Ok, czyli trzeba krócej przytrzymać. Ja nigdy jeszcze nie miałem okazji dostać nowego Vitodensa w usterce, więc sam też mogłem się przekonać. Czyli trzeba po prostu przytrzymać krótko góra i dół. I wtedy nam się zresetuje. On był jeszcze w trybie serwisowym, więc go wyłączyliśmy. No i teraz przywróciliśmy go już do normalnej pracy. Krótka recenzja nowego Vitodensa 100. Jak dla mnie mamy jak najbardziej postęp w dobrą stronę. Kocioł dostał szereg nowych funkcji w porównaniu do poprzedniego modelu 100. W zasadzie zrównał się z modelem 200. Jedyną, a w zasadzie może nie jedyną, ale największą jakby różnicą pomiędzy serią 200 a 100 w tej chwili to jest sposób komunikacji z użytkownikiem. Bo po prostu w serii 200 mamy duży, kolorowy wyświetlacz. Natomiast różnica w cenie też jest oczywiście adekwatnie większa. Natomiast jak dla mnie w większości przypadków seria 100 w tej chwili będzie kotłem w zupełności wystarczającym, bo i można z nią sterować obiegami podłogowym i grzejnikowym, czegoś, czego wcześniej brakowało w Vitodensie 100. Jest komunikacja Wi-Fi, czyli możemy sobie cały kocioł ustawić z poziomu aplikacji na telefonie. Bebechy kotła w zasadzie są jak w serii 200, tylko że jest jest mocno uproszczona płyta główna, bo jest tylko jedna płyta elektroniczna. W serii 200 byłyby w zasadzie aż 3, więc tych komponentów jest tutaj mniej, przez co jest to trochę prostszy kocioł, co czasami może mieć plus w przyszłości, jeżeli by trzeba było coś wymieniać. Także jak dla mnie nowe Vitodensy serii 100 to jest dobry kierunek, w którym Wiessmann się rozwija. Powiedzcie, co Wy o tym sądzicie. Chętnie usłyszę Wasze zdanie na temat tego kotła. Jeszcze jeden mały bonus, który przyszedł mi do głowy po nakręceniu głównego materiału. Chciałem Ci pokazać, jak podłączyć sterownik pokojowy do tego kotła. Także musimy dojść do momentu, kiedy mamy
otwarty kocioł, ale to już było pokazane. I pokażę Ci, gdzie możesz się wpiąć. Czyli musimy mieć otwartą obudowę. Musimy mieć wyłączony kocioł z gniazdka. No albo przynajmniej, nie, najbezpieczniej będzie mieć wyłączony tutaj i z gniazdka. A tutaj też jest zawór do uzupełnienia wody w kotłach dwufunkcyjnych, czyli z przepływowym ogrzewaniem ciepłej wody. Ale wracając do podłączenia sterownika pokojowego. Musimy mieć otwartą obudowę, wyłączony kocioł z prądu, tak jak wspomniałem. I musimy dostać się do obudowy. Tutaj są dwie zawleczki do podważenia. Nie ma jeszcze takie pytanie. I jak będziemy mieli otwartą pokrywę przyłączy, to interesuje nas wtyczka, która ma 3 piny. I termostat pokojowy podpinamy tak jak tutaj na tym filmie pomiędzy L a 1. Trzeba jeszcze kocioł skonfigurować, żeby on współpracował z tym, ale to już podczas uruchomienia pierwszego musi być to wykonane. W inny sposób nie będzie po prostu uwzględniał tego sygnału, ale jeżeli byście już chcieli tu podłączyć, bo ktoś Wam skonfigurował i byłaby tutaj taka zworka, no to zamiast tej zworki, czyli pomiędzy 1 a L, trzeba wpiąć swój termostat pokojowy. No i później z powrotem wsunąć do płyty głównej. Tylko to wszystko musi być na wyłączonym zasilaniu, bo tutaj jest 230 V. Jeżeli materiał Ci się podobał, to kliknij w przycisk lubię to, a jeżeli chciałbyś być na bieżąco z kolejnymi materiałami, to na dole będzie czerwony przycisk, za pomocą którego będziesz mógł zasubskrybować mój kanał. Akcja. Akcja.